Siemanko, dzisiaj zajmiemy się wykonaniem ściegu krytego. Zazwyczaj wspominam tylko, żeby wykonać go przy konkretnych pracach, natomiast dzisiaj będzie o tym cały odcinek. Przejdziemy więc do wykonania ściegu krytego, ale zanim go wykonamy, to chciałbym wspomnieć o kilku rzeczach, ponieważ najważniejsze w tym ściegu jest to, aby zachowywać równą długość ściegu. Czyli powiedzmy, że mamy taki otwór do zaszycia. I jeśli tutaj wbijamy się na początku, no to po drugiej stronie ten wymiar musi być identyczny jak ten. I ta nitka idzie prosto, później znowu się wbijamy tu, ona musi iść prosto, wbijamy się tu i tak do samego końca. Te wymiary muszą być możliwie identyczne, wtedy otrzymamy ładne i estetyczne zaszycie otworu. Teraz co w przypadku, gdy nie utrzymamy tych równych długości i na przykład wbijemy się tutaj, a po drugiej stronie to nie będzie prosto, tylko poniżej tego otworu. I później znowu przechodzimy tutaj i zamiast prosto wbijamy się poniżej. No to wtedy to połączenie nam się bardzo sfałdzi, porobią nam się takie zmarszczenia, ponieważ ta długość będzie ściągana do tej szerokości. Czyli jak tutaj nam wyszło końcowo na przykład 4 mm, a tutaj otrzymaliśmy 6 lub 7 mm, no to po zaciągnięciu tego szwu to będzie musiało równać się temu. Więc dlatego wyjdą nam takie później fałdy. A co na przykład jeśli wbijamy się tu, jedno oczko wykonujemy dobrze, bo jest proste przeszycie, później wbijamy się w kolejnym miejscu i nie wykonujemy prostego przeszycia, ten wymiar nie jest identyczny po dwóch stronach, tylko przebijamy się wyżej. I później znowu wbijamy się tu i zamiast na prosto wbijamy się wyżej. No to znowu przy zaciągnięciu te nitki będą widoczne w taki sposób. Do ściegu krytego używam albo standardowej prostej igły, albo igły półokrągłej. Igły półokrągłej zazwyczaj używam głównie przy pracach tapicerskich, przy pozostałych innych igła prosta. Przygotowałem teraz dwie próbki. Jedna próbka to jest kulka z mikrofibry wypełniona kulką silikonową dość mocno, tak żeby ta krawędź aż się wywinęła. I druga próbka to jest tkanina tapicerska na piance tapicerskiej. I będziemy zaszywać teraz ten otwór. Igła półokrągła, czerwona nitka, żeby było wszystko dla Was widoczne. Na końcu mam zrobiony supeł i teraz wbijam się najlepiej wzdłuż szwu, czyli na łączeniu tkanin. I teraz minimalnie obok. Teraz przeciągam przez pętlę. I mam rozpoczęcie szwu.
Dojechałem już do końca. To teraz ponownie muszę się wbić na łączeniu tkanin. I zahaczam jedno z widocznych oczek. Wiążę na tym supła. Mogę wykonać jeszcze jednego. Jeśli jest wszystko dobrze, to wbijam się obok, naciągam. Tutaj mamy wykonane zaszycie. Jak widać, nawet kontrastową nitką można to zrobić. Jest to niewidoczne. No nikt tak raczej nie będzie robił, bo zazwyczaj robi się to nitką w kolorze tkaniny, więc to całkowicie będzie niewidoczne, ale tutaj ta kontrastowa nitka miała pokazać głównie, jak to wykonać. Teraz przejdziemy do zaszycia kulki z mikrofibry. Jeśli ona jest mocno wypchana, to może być tak, że ta krawędź będzie nam się wywijała, więc musimy tutaj wiedzieć, jaki żeśmy zastosowali zapas na szef. Jeśli tutaj było 5 mm, no to tu także ten szef musi przebiegać 5 mm od krawędzi. Jeśli jest możliwość i możemy to podwinąć, no to warto to zrobić. Zaczynam tak jak wcześniej. Wbijam się od środka na łączeniu tkanin. Na końcu nitki supełek. I tutaj w bardzo małym odstępie wbijam się z powrotem na spód. I zahaczam o końcówkę pętli. Wbijam się trochę bliżej, także na łączeniu. I teraz tu już będę albo się przebijał w tej krawędzi, albo w tej.
Tak to wygląda. Ten efekt na krawędzi będzie różny w zależności od tkaniny, jaką użyjemy. Tutaj, jak widać, jest dużo twardsza i bardziej stabilna tkanina, więc ten zygzak, który nam się tutaj wytworzył, jest mniej widoczny, a ta jest dużo bardziej miękka i sporo cieńsza, więc ten efekt jest tutaj lekko widoczny. Z czerwonej nitki na pewno wyszłoby to jeszcze lepiej. Ta ciemna też nie prześwituje, ale nawet jakby nam gdziekolwiek coś zeszło, no to czerwona nitka byłaby dużo mniej widoczna. Ze ściegu krytego to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału i trzymajcie się. Cześć!